Jeremy Clarkson, prowadzący program Top Gear, okrzyknął kiedyś drogę Stelvio w Przełęczy w Italii jako najpiękniejszą drogę na świecie. Potem palma pierwszeństwa przechylała się na rzecz Transalpiny w Rumunii czy Transfogeraskiej. Przyjedźcie jednak tutaj, do tego raju motocyklowego. Bo myślę, że żadna z wcześniej wymienionych destynacji nie oddaje tego, co będziecie mogli zobaczyć i przeżyć tutaj. Zapraszam Was na podróż po krętych drogach Madery, gdzie proste nie kończą się zakrętami. Tu zakręty kończą się prostymi. Zobaczymy też miejsca turystyczne, do których w łatwy sposób można dojechać motocyklem. To jedno z tych najbardziej znanych miejsc na Maderze i koniecznie musicie je wpisać do swojego grafiku, kiedy tutaj będziecie. Odhaczając wodospad Aniołów z mojej checklisty, udałem się dalej na zachód, po czym na północ, by dojechawszy na północny brzeg wyspy, udać się znowuż na lewo, na zachód do Porto Moniz, do jednej z turystycznych miejscowości, gdzie możemy wykąpać się w naturalnie stworzonych przez lawę basenach, gdzie woda oceaniczna jest dużo cieplejsza niż w samym oceanie, a jak wiecie, cała Madera to wyspa wulkaniczna. Ależ piękne te góry. Wiecie co, można tu jeździć motocyklem i naprawdę się cieszyć z tych widoków. Natomiast z tych dróg, jak nawet ktoś nie był entuzjastą krajobrazów, to same te drogi, które tutaj są, zachwycą każdego motocyklisty. Daję słowo, daję słowo. No fajne miejsce. Myślę, że idealne. Aż trochę szkoda, że jestem w tym całym ekwipunku motocyklowym, nieprzygotowany do tego, żeby skorzystać z kąpieli. Ale myślę, że woda jest tu ciepła, zaraz to sprawdzę. No, to patrzmy. I to masz taka gorąca, to ona nie jest. Moglibyście się tutaj poślizgnąć. Jakieś suweniry z Madery, z Porto Moniz trzeba kupić, ale kupię je u tego motocyklisty, który pozwolił mi się zatrzymać pod swoim sklepem, bo jak wiecie, mandat już prawie zapłaciłem za złe parkowanie, a z miejscami parkingowymi w takich miejscach jest zawsze kłopot. Choć i tak na Maderze dość dużo jest wyznaczonych miejsc dla parkowania motocykli i skuterów, dlatego nie jest tym tak źle, ale no, facet mi pozwolił, więc u niego zakupię jakieś suweniry. Wdzięczność za wdzięczność. A rozmowę zaczęliśmy tylko dlatego, że on stał przy swoim motocyklu. Myślę, że mam świetny materiał, ale wszystko zależy od YouTube'a, czy to pójdzie po internecie. Pójdźmy tam, gdzie jeszcze nas nie było, a tam nas nie było. Pięknie ta woda wygląda. Te białe fale rozbijające się o te wulkaniczne skały. Dzisiaj ruszyłem na zachód z Funchal. Jechałem jakby południem wyspy nad Atlantykiem. Przeciąłem wyspę w górę na północ. I dojechałem również na zachód, ale od północnej strony. Teraz jesteśmy od północnej strony wyspy i na jej zachodnim brzegu. I teraz zjadę do Funchal, również nad Atlantykiem, tylko znowu stroną zachodnio-południową. Zobaczymy, jakie tam są krajobrazy, ale tu są piękne. Na tym zachodnio-południowym wybrzeżu Madery jest wiele miejscowości, pewnie mniejszych i większych. Chciałbym tam w niektórych się zatrzymać, bo to Porto Moniz, w
którym jesteśmy obecnie, to jest typowo turystyczne miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżają na wypoczynek. A mi się chyba chce kawy. Bom dia. Ein cup of coffee, please, americano. Yes. To drink here or to take away? Outside, yes? Okay, thank you. Kurde, co za angielski, co? W Portugalii, na skutek tego, że Portugalia kolonizowała Brazylię do 1822 bodajże roku, to kawa jest tutaj bardzo popularnym napojem. Mówi się, że jest to wszystko jeden gatunek, przyrządzony na 80 różnych sposobów. Nie wiem, ale mam wrażenie, że tam, gdzie jest tanio, to i ta kawa jest tańsza, albo przygotowywana jakoś tak niedrogo. Hotel, w którym mieszkam, o którym wam mówiłem, że skromne te śniadania, to kawa tam jest nie do picia. Jest automat z różnymi możliwościami. Kawa z mlekiem, cappuccino, kawa czarna, kawa espresso, kakao również. Ale jakiś takie mam wrażenie, że to jakby kawa z popiołem takim papierosowym. A w tych restauracjach, jak wczoraj, chociaż wczoraj to była kawa w tekturowym kubku, ale była tak smaczna, też americano. Tutaj zamówiłem też americano, ale jest inna niż ta wczoraj, ale równie dobra. Jak dobrze na to chore gardełko ten gorący napój. Mamy dzisiaj cały dzień na jeżdżenie. Szkoda, że tą gorączkę mam. Nie wiem, ile wytrzymam. Ale do domu wrócić muszę i to będzie jakieś 50 km. Na jutro zaplanowałem jeszcze wschodnią i północno-wschodnią część wyspy. Też tam są ładne miejsca, w których mam zamiar zrobić kilka fajnych ujęć, fajnych zdjęć. No i bawimy się na motocyklu. To jest ta forma zwiedzania wyspy, myślę, że jest najbardziej optymalna. Przyjechanie tutaj i siedzenie tydzień w hotelu, może są tacy, co i tak lubią, natomiast myślę, że też nie siedzą cały tydzień w hotelu, jakieś samochody wypożyczają. Samochody w wypożyczalniach jest niewiele, bo są wypożyczone, ludzie inaczej się tu nie poruszają. No a motocykl jest jeszcze fajniejszą formą przemieszczania się, bo te ulice tutaj w znakomitej większości są ciasne, więc nam na motocyklach dużo łatwiej się przemykać. No jest to ciekawe, jak już tak troszeczkę człowiek nabierze tej motocyklowej ogłady, że potrafi przewidywać te łuki, zresztą one są dobrze oznakowane też w tej chwili, to już zaczynam zauważać, to fajnie się jeździ po tych zakrętach, a myślę, że ktoś, kto ma większe doświadczenie niż ja w jeździe motocyklem, bawiłby się tutaj jeszcze lepiej. Takich osób jest raczej więcej niż mniej, także kibicujcie mi, to może jeszcze tych filmów parę zrobię. A teraz 2 minuty jazdy po maderskich zakrętach.
Widzicie, jak ja wysoko się wspinam? Jedno jest pewne, że jak widzę znak, który mówi, że jest niebezpieczny zakręt, no to redukuję do 2, bo żeby się wspiąć, bo to naprawdę jest takie Stelvio. Mówią, że to Stelvio to taka najpiękniejsza droga. 3 panów, sławnych panów z Top Gear mówiło o tym, że Stelvio jest taką najpiękniejszą drogą na świecie. Potem mówiono, że Transfogaraska czy Transalpina w Rumunii to najpiękniejsze drogi na świecie. Ale naprawdę, no tutaj to jest dla mnie, ja nie wiem, no muszę pojechać do Rumunii, muszę pojechać do Przełęczy na przełęcz Stelvio. Co za widok. Ależ widok. Ach, się kładziemy. Cześć chłopaki. No chyba następne co zrobię to zatrzymam się gdzie będę widział motocyklistów, zapytam ich o ich wrażenia na Maderze. Oczywiście nie będę pytał lokalsów, ale ajejku. Każde pieniążki. Właśnie o tych domkach wam opowiadam. Koniecznie musicie je zobaczyć z bliska. Do połowy XX wieku było to tradycyjne budownictwo mieszkaniowe na Maderze. Dzisiaj mieszkają oczywiście w nowoczesnych budynkach. A jesteśmy w miejscowości Santana, gdzie mieszkał Carlos Santana. I taka ciekawostka, wszyscy mężczyźni tutaj mają na imię Carlos. Na dzisiaj to tyle, ale już dzisiaj zapraszam Was na kolejną część, gdzie odwiedzimy pomnik Chrystusa Króla, który był protoplastą tego Chrystusa Króla w Brazylii, tego największego i tego w Lizbonie. Tak, to ten na Maderze właśnie był ich protoplastą. Wrócimy ponownie albo pod wodospad Aniołów, gdzie jeszcze raz przejedziemy się pod strugami jego wody. A jeśli chcecie się dowiedzieć, jak można się tu dostać i za jak mniej więcej duże pieniądze, zapraszam, odsyłam Was do poprzedniego odcinka mojego z Madery. I będziecie mogli zobaczyć emocje, które się mi ujawniły, będąc na tych krętych, górzystych drogach.
to coś, co przeżywałem, życzę, by przeżył każdy z Was, a każdy z nas, każdy z Was ma ku temu inne powody. Ja miałem swoje. Myślę, że warto to zobaczyć.